Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was grę Time Commando stworzoną przez Adeline Software. Z samą tą firmą dosyć ciekawa jest historia, ponieważ Adeline Software powstał jako odłam firmy Delphin Software, autorów kultowego Flashbacka między innymi. I Delphin Software, Adeline Software stworzył oprócz Time Commando dwie bardzo kultowe gry, mianowicie Little Big Adventure 1 i 2, kolejno w 1994 i w 1997 roku. Pomiędzy nimi wydali Time Commando, który pojawił się w 1996 roku. I słuchajcie, ciekawostką jest to, że po tych wydarzeniach, po dwóch grach, które były absolutnymi hitami, bo Little Big Adventure w latach 90. był naprawdę synonimem bardzo dobrej gry. Studio nawet nie, że wydało gniota jakiegoś, po czym zbankrutowali. Oni po prostu przestali robić gry, jakby przestało to ich interesować. Nie wiadomo, co się stało. Firmę wykupiła potem Sega, próbowali tam jeszcze ich wcisnąć do robienia jakiejś gry na Game Boy Advance, jakiegoś Motorracera. Później dokoptowali ich ponownie do Delphin Software, gdzie mieli pracować nad Flashback Legends. Niestety gra została anulowana i właściwie to wszystko się jakby rozpłynęło. Ciekawe, bo naprawdę po dwóch częściach Little Big Adventure firma była mocno na topie, powiedzmy sobie szczerze, i z jakiegoś powodu jednak coś tam nie pykło, nie wiadomo, ciężko powiedzieć. I tak smutny los tej firmy. Jest to jedna też z tych deweloperów, których żałuję, że już nie ma, bo chętnie bym poznał kolejne przygody Twinsena, zwłaszcza, że te gry były bardzo specyficzne. Jak większość gier pochodzących z Francji w latach 90. większość tych gier była bardzo specyficzna, często mocno udziwniona, ale przez to mająca coś oryginalnego w sobie. I właśnie Little Big Adventure doskonale wpisywał się w ten trend tych francuskich gier. Oczywiście tych gier było potem innych gier wydanych z Francji była cała masa. Time Commando. W 2020, fabuła oczywiście na początek, w 2020 roku, czyli właściwie już za 3 praktycznie lata, specjalne wojsko wraz z prywatną jakąś firmą stworzyło specjalny symulator, który pomagał odtwarzać walki z dowolnego okresu czasu. Można było się przenieść do tego okresu czasu i wtedy stoczyć walkę na przykład, nie wiem, w średniowieczu z rycerzami albo na Dzikim Zachodzie z kowbojami itd., itd. Jeden z pracowników konkurencyjnej korporacji wgrywa do tego komputera wirusa, przez co wirus grozi jakimś takim załamaniem czasoprzestrzennym i koniec końców zniszczeniem całego świata. Niestety fabuła, muszę przyznać, że jest tutaj mocno naciągana, mocno w ogóle taka niezbyt ogarnięta, że tak powiem, ale fabuła jest tylko tłem, bo gra Time Commando nie jest grą przygodową. Tak czy tak wcielamy się w tytułowego, czasowego komandosa, takiego time copa, który się nazywa Stanley Opar i który wyrusza w podróż przez różne epoki historyczne celem zniszczenia wirusa, ale też przy okazji toczy walkę w różnych okresach czasowych. I właściwie ta fabuła była takim powiedzmy środkiem na to, żeby pokazać te różne okresy czasowe, w których Stanley będzie walczył. I można powiedzieć, że gra to taki troszkę beat'em up, z tym, że nie do końca idzie się cały czas w prawo, o czym zaraz powiem. Gra wrzuca nas, tak jak powiedziałem, w różne okresy czasu, więc będziemy walczyć i w prehistorii, i w średniowieczu, i w feudalnej Japonii, i w czasach konkwistadorów, i na Dzikim Zachodzie, i na I wojnie światowej, na III wojnie światowej. Także tutaj trzeba przyznać, że autorzy mieli sporo wyobraźni, żeby tak, znaczy może nie tyle wyobraźni, ale każdy poziom jest właściwie inny. Różni się nie tylko okresem czasowym, w którym się znajdujemy, ale i przeciwnikami, jak i oczywiście bronią, bo tutaj warto dodać, że każdy z poziomów ma innych przeciwników i tutaj ciekawostka, niektórzy przeciwnicy występują tylko raz w trakcie całej gry, czy też całego etapu, ale właściwie w całej gry, na przykład Centurion na koniu wystąpi tylko raz, czy na przykład chyba niedźwiedź w prehistorii też wystąpi raz. Także dość taki niespotykany dzisiaj
sposób tworzenia gier, kiedy nie robiło się recyklingu postaci, które występowały później wielokrotnie. Co ciekawe, broń dla każdego okresu czasu oczywiście jest inna, więc w feudalnej Japonii będziesz walczył shurikenami i mieczem samurajskim, ale w czasach prehistorii będzie to maczuga i kamienie. I oczywiście każdy ten okres historyczny ma swoją osobną broń. No i oczywiście tych przeciwników. Trzeba przyznać, że pomysł w mojej opinii wypadł, znaczy sama gra wypadła pod tym kątem przygotowania tych wszystkich zakręciłem się. Gra pod kątem różnorodności wypadała bardzo, bardzo dobrze. Sama gra, tak jak powiedziałem, jest typowym, nazwijmy to beat'em upem, czyli idziemy, lejemy wszystkich, którzy nam się napatoczą, szukamy sekretów, zbieramy specjalne takie niebieskie chipy, które umożliwiają nam zniszczenie wirusa w danym poziomie. Bo tutaj warto dodać, że gra ma limit czasowy, znaczy każdy poziom ma limit czasowy, jednak powiedzmy sobie szczerze, ten limit czasowy jest na tyle długi, że spokojnie każdy by tą grę skończył w tym czasie parę razy. Natomiast jeżeli ten limit czasowy dojdzie do końca, wtedy wirus przejmuje kontrolę, no i niestety giniemy. Gra też jest oczywiście staroszkolnym tytułem, w którym na początku mieliśmy tylko jedno życie. Jeżeli zginąłeś, musiałeś zacząć od nowa. Można było znaleźć dodatkowe życia, których maksymalnie mogliśmy mieć 3, więc to jest taki właściwie taki staroszkolny temat jeszcze, kiedy miałeś 3 życia i przed tobą po prostu cała przygoda. Ciekawostką jest to, że w grze pojawiło się 9 różnych światów. Nie powiedziałem wszystkich, bo potem dochodzi jeszcze taki świat wewnątrz tego komputera, który jest takim, można powiedzieć, mocno cyberpunkowy. 9 światów podzielonych na 20 poziomów, ponieważ każdy świat praktycznie składa się na 2 dodatkowe poziomy. Jedne krótsze, jedne dłuższe, chociaż trzeba przyznać, że te początkowe poziomy, starożytny Rzym, prehistoria, feudalna Japonia, średniowiecze wypadają w mojej opinii najlepiej. Pozostałe, szczególnie te, kiedy już wchodzimy w przyszłość, czyli trzecia wojna światowa, no już nie są takie interesujące, troszkę już tutaj udziwnień, jakieś lasery, jakieś ufoludy, no tutaj troszkę jakby to zatraca cały swój charakter ta gra, ale te pierwsze poziomy naprawdę warte sprawdzenia, bo jest to całkiem fajny tytuł. Natomiast chciałbym się zatrzymać na temat i opowiedzieć chwilę na temat technologii stworzenia tej gry, bo to jest ciekawe, jak ta gra została stworzona, przy czym ta technologia jest też powodem, dla którego Time Commando znajdzie się w odcinku Fun Facts w 10 najbardziej debilnych ripach, jakie powstały, ripach gier. Time Commando korzysta z dość niespotykanej technologii, ponieważ w tamtym czasie, w latach 96 roku, jeszcze komputery były za słabe, żeby stworzyć tak bogaty w detale świat, który byłby liczony w czasie rzeczywistym. Więc postanowiono zrobić to troszkę inaczej. Zrobiono prerenderowane tło, po którym porusza się kamera. Dzięki temu można było naprawdę stworzyć ciekawe ujęcia. Kamera, tak wiecie, pokazywała różne fragmenty tego. Znaczy to było jakby cały poziom był nagrany w jednym płynnym ruchu tej kamery, kamera jednak wykonywała tam różne takie po drodze jakieś ewolucje, powiedzmy bardziej filmowe. I słuchajcie, troszkę sobie kamerę obniżę. Na tym tle, prerenderowanym tle, który był prerenderowanym filmem, poruszała się trójwymiarowa postać, trójwymiarowi przeciwnicy. Pierwszy raz z tym chyba się zetknąłem albo w Time Commando, albo w Final Fantasy VII, gdzie część cutscenek była zrobiona właśnie w ten sposób, że był prerenderowany film, a na nim były nałożone trójwymiarowe postacie. Jednak w dziele Square występowały problemy odnośnie perspektywy i czasami widać było, że ruch kamery nie do końca pasuje z ruchem postaci. W Time Commando jest to złożone idealnie. Jeżeli kamera nagle zaczyna iść do góry, pokazując naszego bohatera z góry, faktycznie ruch bohatera, czy też kamera wokół naszego bohatera trójwymiarowego poruszała się dokładnie tak, jak ta kamera na prerenderowanym filmie. Dzisiaj oczywiście takie rzeczy są możliwe do zrobienia na każdym domowym komputerze. W latach 90. nie było to do końca takie oczywiste. I muszę przyznać, że ta technologia była fantastyczna i oprócz tego, oprócz Time Commando i oprócz Final Fantasy VII, do głowy przychodzi mi jeszcze jedna gra, w której
był wykorzystywany podobny pomysł, mianowicie Mega Race 2, jednak tam to były wyścigi, więc ta kamera była troszkę inaczej, znaczy ta kamera jakby była, ona się poruszała po trasie, ale ona cały czas pokazywała tą samą perspektywę, natomiast tutaj ta perspektywa płynnie się zmienia, no i trzeba było dostosować tą kamerę wokół trójwymiarowej postaci tak, żeby zmieniała się dokładnie tak jak ta kamera na prerenderowanym filmie i to się udało i to powiem szczerze, że wypada to idealnie, nie widzisz tutaj, żeby gdzieś gdzieś się gubiła perspektywa, czy gdzieś gdzieś następuje jakieś opóźnienie względem jednej a drugiej kamery. Ciekawostka, taka bardziej ciekawostka dla fanów technologicznych freaków, że w latach 90. coś takiego właśnie miało miejsce. Wbrew pozorom gra, pomimo że z 96 roku nie zestarzała się tak bardzo, ona nadal potrafi bawić i nadal jest w mojej opinii fajna. Oczywiście dla osób, które chciałby dzisiaj sięgnąć po ten tytuł, a nie pamiętają tamtych czasów, bądź nie było ich nawet na świecie w 96 roku, no gra może w pewien sposób odrzucić troszkę swoją archaicznością i dość taką toporną mechaniką, ale jeżeli chcecie spróbować, myślę, że to jest to całkiem fajne doświadczenie, zwłaszcza, że dzisiaj takich gier już się nie robi, znaczy gier, które nie były na tamte, znaczy może inaczej, te gry, które w latach 90. powstawały, to właśnie głównie oczywiście chodziło na samym początku, kiedy pojawiły się płyty CD, żeby umieszczać jak najwięcej cutscenek, jak najwięcej cutscenek z aktorami najlepiej, jakimiś znanymi. Później jakoś chciano wypełnić te płyty CD, żeby coś na nich było i właśnie Time Commando jest takim przykładem, kiedy zdecydowano się na prerenderowany film, który jest tłem dla opowiadanej historii, no i jakby uzasadniało to użycie tego CD-ROMu do nagrania na nim tej oczywiście gry. Tak jak powiedziałem, gra pojawi się też w najgłupszych ripach, ponieważ z Time Commando zapoznałem się niedługo po premierze, kupiłem płytę z ripami, na której był Time Commando, ale niestety był to tak idiotyczny rip, że aż po prostu bolało, kiedy to odpaliłem, ale o tym dowiecie się z innego filmu. Dobra, zobaczmy w takim razie co jest w środku. Tu warto wspomnieć, że pudełko na bokach ma tutaj to Time Commando jest tłoczone. Z przodu ten tytuł też Time Commando jest tłoczony. Mamy z przodu właśnie na okładce tego Stanleya, który wchodzi do tego wiru czasowego. Jest to chyba w ogóle klatka z animacji początkowej. Okay, w środku mamy, słuchajcie, bardzo skromnie, ponieważ właściwie mamy, zobaczcie, takie było pudełko, jakby taki, właściwie nie pudełko, taki szkielet jakby tekturowy. Tu mieliśmy instrukcję wepchniętą gdzieś z boku. Instrukcja, która nawet nie była instrukcją, bo mamy tutaj odnośnie antywirusa McAfee jakieś informacje. No i oczywiście sama płytka z grą. Gra była na jednej płycie CD. Mieliśmy oczywiście też tutaj instrukcje w formie książeczki. Niestety te gry Adeline Software i Little Big Adventure i Time Commando no nie oferowały za dużo, powiedzmy, w tym pudełku. Sama instrukcja oczywiście czarno-biała, właściwie tylko podstawowe informacje, jak odpalić. Klawiszologia, która była dosyć rozbudowana jak na tamte czasy, klawiszologia. No i oczywiście z tyłu pokazane wszystkie te światy, które przyjdzie nam odwiedzić, grając w grę właśnie Time Commando. Nie wiem, czy wszystkie wspomniałem o wszystkich? Chyba tak. Słuchajcie, jak to dzisiaj się gra? Muszę przyznać, że grało mi się w to świetnie. Od dawna chciałem ten odcinek zrobić o Time Commando, jednak problem był taki, że troszkę nie miałem czasu i troszkę nie miałem jakiegoś takiego samozaparcia, żeby sięgnąć po tą grę, ponieważ w latach 90. przepraszam, jest jeszcze, słuchajcie, karteczka, widzicie, ale bym was okłamał. Jeszcze mamy taką karteczkę z klawiszologią i tutaj z wyjaśnieniem takich podstawowych informacji. Gdzieś ona się tutaj zawieruszyła w środku i
jej nie wyciągnąłem. Dlaczego nie chciałem, dlaczego tak zwlekałem ze zrobieniem odcinka od Time Commando? Ponieważ w latach 90., gdy grałem w Time Commando, nigdy mi się jej nie udało skończyć. Po części dlatego, że należała do najgłupszych ripów i tej gry praktycznie nie dało się skończyć. Natomiast później, kiedy już miałem wersję pełną, że tak powiem, czyli takiego ripa, znaczy nie ripa, tylko i to nie był ruski tłok, tylko to była taka kopia 1:1. Gra była dosyć trudna. W tamtym czasie nie grałem na ustawieniach easy. Grałem albo na normalu, albo na tym najwyższym poziomie trudności, a warto dodać, że dzisiaj poziom trudności dzisiejszy, ten najwyższy, hard, no to kiedyś był albo easy, albo normal, tak się to dosyć zmieniło i gra była dosyć trudna, pomimo tego, że poziomy były dosyć krótkie, bardzo ciężko było tą grę skończyć, przynajmniej na tych wyższych poziomach trudności. Nigdy mi się to nie udało, ponieważ zawsze Stanleya gdzieś tam mi zatłukli w którejś z tych linii czasowych i niestety trzeba było, znaczy tam były kody, także to nie było problemu, ale wiecie, jak próbowałeś za którymś razem, to już cię krew zalewała. Dzisiaj robiąc gameplay oczywiście poszedłem na całkowitą łatwiznę i grałem na easy, czyli na tym najłatwiejszym poziomie, ale tak jak mówię, dzisiaj easy to tamtejsze easy to dzisiaj taki normal. Po części też dlatego, że chciałem tą grę ograć do końca, żeby zrobić ten materiał, a nie męczyć się ponownie wiele dni, aby ukończyć i w końcu móc nagrać odcinek. Niemniej jednak, warto zagrać, słuchajcie, bo może nie jest to kamień milowy growej rozrywki. Wiele osób już o tej grze zapomniało albo po prostu nie miało szansy się z nią zapoznać. A jest to dosyć ciekawy tytuł, nie tylko ze względu na to, że oferuje sporą różnorodność w poruszaniu się naszej postaci, także te linie czasowe są naprawdę ciekawie zrobione i pod kątem graficznym, i pod kątem spotykanych wrogów, ale też chyba dlatego, że jest ciekawa technologia w tym. Ta technologia, kiedy trójwymiarowa postać porusza się po prerenderowanym środowisku, była dosyć niespotykana w latach 90. i dzisiaj to już oczywiste jest, że dzisiaj to już w ogóle tego nie spotkacie, ale warto myślę się zapoznać, bo gra jest naprawdę fajna. Jest to bijatyka, która mam wrażenie, że starała się być troszkę czymś innym dodatkowo, co nie do końca pykło, ale jeżeli spojrzymy na ten tytuł tak z perspektywy, że jest to po prostu typowa bijatyka, można fajnie się bawić, jest dosyć, tak jak mówię, no jest zróżnicowane to wszystko i gra się po prostu w to fajnie, przyjemnie, przynajmniej mi się grało niesamowicie przyjemnie i bardzo się cieszę, że w końcu po tą grę sięgnąłem. Time Commando od Adeline Software, dzisiaj zapomniany trochę tytuł. Może większość z Was pewnie grała, jeżeli już, to na PlayStation, bo wiem, że ta gra pojawiła się na PlayStation. Jest ona o wiele łatwiejsza do kupienia na serwisach aukcyjnych niż ta wersja właśnie PC-towa. Niemniej polecam, fajny tytuł, bawiłem się świetnie, mam nadzieję, że Wam też przypadnie do gustu. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.